Witajcie. Zapraszamy Was dziś nad zachodniopomorskie wybrzeże Morza Bałtyckiego. Nie będziemy jednak spędzać czasu na błogim relaksie na plaży, a odwiedzimy jedyną polską gotycką warownię położoną nad morzem. Poszukamy śladów po pochodzącym z Polski władcy panującym w Skandynawii oraz skarbów ukrytych przez króla korsarzy nazywanego ostatnim Wikingiem. Odwiedzimy tereny dawnego poligonu doświadczalnego Wehrmachtu, na którym testowano największe działo kolejowe, jakie kiedykolwiek powstało w historii. A na zakończenie spróbujemy rozwikłać tajemnice hitlerowskich bunkrów, o których przeznaczeniu do dziś nic nie wiadomo. Darłowo to malownicza miejscowość położona w pobliżu ujścia Wieprzy do Bałtyku. W jego okolicach można zobaczyć wiele miejsc, które dla jednych będą fascynującą przygodą, dla innych zaś opowieścią pełną nieodkrytych tajemnic. My wybraliśmy 4 atrakcje z bogatą i ciekawą historią, które mogą Was zainteresować. Zamek książąt pomorskich w Darłowie powstało w drugiej połowie XIV wieku za panowania Bogusława V i Elżbiety, córki Kazimierza Wielkiego. Jest jedyną w Polsce gotycką twierdzą położoną nad morzem. Warownia została zbudowana w ciągu 20 lat i była na tyle okazała, że otrzymała szacowną nazwę Zamku Książąt Pomorskich. I już w roku 1372 odbył się w jej murach zjazd książąt, braci i kuzynów Bogusława. Pierwotnie zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu zamek przetrwał w swym głównym zarysie do dnia dzisiejszego. Po śmierci Bogusława V kolejni władcy z dynastii Gryfitów rzadziej przebywali w darłowskim zamku, jednak go nie zaniedbywali. Sytuacja zmieniła się, gdy osiadł w nim po ucieczce z Gotlandii Eryk I, zdetronizowany król Danii, Szwecji i Norwegii. Była to postać niezwykle barwna. Prawnuk Kazimierza Wielkiego i jako jedyny z Gryfitów otrzymał koronę królewską. Adoptowany przez swą cioteczną babkę królową duńską Małgorzatę, został władcą Danii, a później także Szwecji i Norwegii. To właśnie jemu Kopenhaga zawdzięcza status stolicy.
Nieustannie prowadzone przez Eryka I wojny doprowadziły do rozpadu zjednoczonej Skandynawii i pozbawiły go tronu. Urażony schronił się na Gotlandii, skąd przez 12 lat urządzał łupieszcze wypady na kupieckie statki pływające po Bałtyku. Zyskał sławę króla korsarzy i ostatniego wikinga. W 1449 Eryk powrócił do Darłowa i, jak wspominają kroniki, przywiózł ze sobą mityczne skarby, plon swej pirackiej działalności. Do dzisiaj krążą legendy o tych bogactwach, które zostały ponoć ukryte gdzieś na zamku w Darłowie. Eryk I przebudowuje warownię na wzór zamku Kronborg, swojej wcześniejszej siedziby. Po jego śmierci zamek staje się rezydencją pięknej i dumnej księżnej Zofii, żony Eryka II, który sprzymierzył się z Krzyżakami. Jego zdrada została wybaczona dzięki wstawiennictwu Zofii. Jej małżeństwo nie było jednak udane, a jej pobyt w Darłowie to forma separacji. Powstały nawet pogłoski o jej związku z rycerzem Janem z Maszewa, który wypowiedział służbę Erykowi II i zamieszkał w Darłowie. Po śmierci Zofii na zamku, który został dzięki niej znacznie upiększony, wielokrotnie widywano kobiecą zjawę ubraną w falistą szatę, z bursztynowym naszyjnikiem i lichtarzem w ręku. Ponoć to Zofia, jako darłowska biała dama, podąża na schadzkę z Janem. Po ostatniej średniowiecznej rozbudowie w XVI wieku zamek składał się z 3 skrzydeł oraz wieży bramnej, przez którą łączył się z gospodarczym podzamczem od strony południowej. W 1622 książę Bogusław XIV pozostawił zamek Danii. Po jego śmierci zarządzali nim ordynaci z dynastii Oldenburgów. W XVIII wieku, po 2 pożarach, zamek trafia do Prus i zostaje przekształcony w koszary, a później szpital wojskowy i więzienie. W latach międzywojennych przeprowadzono prace remontowe i przystosowano go do celów muzealnych. Obecnie w jego wnętrzach mieści się Muzeum Książąt Pomorskich. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym możemy dziś zobaczyć odtworzone sklepienie gwieździste w dawnej sali rycerskiej, zrekonstruowany dansker na elewacji skrzydła wschodniego oraz układ blend na murze obwodowym. W dawnej sali rycerskiej, która pełniła funkcję kaplicy, można podziwiać sztukę sakralną ziemi sławieńskiej. Najbardziej imponującym eksponatem jest bez wątpienia średniowieczna ambona. Pozłacana i bogato zdobiona lipowa kazalnica stanowiła dar wotywny Elżbiety, wdowy po Bogusławie XIV. Uwagę przyciągają również 3 późnogotyckie rzeźby, z których jedna świętej Anny Samotrzeć użyta została jako rekwizyt w filmowej adaptacji Krzyżaków. Oprócz sztuki sakralnej wśród eksponatów zobaczyć można także medaliony władców, odlane w brązie według pocztu królów polskich Jana Matejki. Na sali na pierwszym piętrze łącznika wyeksponowano zabytki lokalnej sztuki ludowej. Znajduje się tu m.in. rekonstrukcja ściany ryglowej, a także obrazy olejne, grafiki i akwarele. Jedną z ciekawostek na zamku jest wypchany dwugłowy cielak, urodzony w pobliskiej miejscowości Janiewice. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień.
Bobolin to niewielka malownicza miejscowość letniskowa w pobliżu Darłowa, która skrywa tajemnice z okresu II wojny światowej. Znajdował się tu poligon doświadczalny, na którym montowano i testowano największe armaty na świecie o kalibrze od 155 do 800 mm. Powstał w 1941 roku, choć jego budowę rozpoczęto już w 1935 po decyzji o budowie działu wielkiego kalibru. Ich próby obserwował sam Hitler wraz ze swoją świtą, a historia Dory, której siłę rażenia testowano na bobolińskich poligonach doświadczalnych, intryguje historyków do dziś. To największe w historii działo kolejowe powstało w latach 1937–42 w firmie Kruppa. Jego pociski miały przebijać ściany żelbetowe grubości kilku metrów i płyty pancerne o grubości 1 metra. Hitler określał je mianem pogromcy linii Maginota. Jednak użyto go tylko raz przy okazji szturmu na Sewastopol w czerwcu 1942 roku. A największym sukcesem było zniszczenie składów amunicji znajdujących się 30 metrów pod ziemią. Niestety większość tajemniczych budowli w Bobolinie położona jest na terenie obecnej jednostki wojskowej i dostęp do nich jest niemożliwy. Jednak już przy drodze prowadzącej na plażę znajdziemy betonowe fundamenty po stanowisku artyleryjskim, tak zwane działobitnie. W środku widoczne są jeszcze śruby po mocowaniu działa. Przy wejściu na plażę zarówno po prawej, jak i po lewej stronie znajdują się pozostałości bunkrów. Niestety prawie wszystkie są zapadnięte pod wpływem działania fal morskich. Schrony te nigdy nie pełniły funkcji obronnej, a służyły jako tarcze strzelnicze do testowania broni. Wgłębienia w betonowych ścianach świadczyć mogą o jej skuteczności. Oprócz bunkrów na wzniesieniu wydmowym znajdowała się wojskowa strażnica, a obok niej stała około 20-metrowa wieża obserwacyjna. Obie te budowle zostały rozebrane parę lat temu z uwagi na zdarzające się tu wypadki śmiertelne. Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie to ciekawa trasa spacerowa, wykorzystująca naturalne położenie wśród charakterystycznych dla nadmorskiego lasu Starych Wydm oraz obiekty historyczne, grodziska i 2 poniemieckie bunkry zbudowane podczas II wojny światowej. Historia powstania i dokładne przeznaczenie bunkrów do dziś pozostają tajemnicą. Zbudowane zostały w latach 1940–41 w ramach obrony Wybrzeża. Być może mają one związek z pobliską bazą lotnictwa morskiego w Unieściu, gdzie stacjonowały hydroplany lądujące na wodach jeziora Jamno. Szkolono tam także załogi artylerii przeciwlotniczej. Betonowe schrony mają niewielkie okna, nie mają natomiast drzwi. Znajdziemy tam także ślady po mocowaniach nieznanych urządzeń. Oba schrony łączy sztuczny nasyp, który krył w sobie jakąś instalację. Dawni mieszkańcy wspominają także o niewielkiej budowli na morzu, znajdującej się w prostej linii od schronów. Do dziś nie udało się określić przeznaczenia bunkrów. Według hipotez mogły tu być oprócz magazynów amunicji, centra radiolokacyjne, nawigacyjne lub jeszcze coś innego.
Spacer ścieżką to także okazja, by obejrzeć ciekawe przyrodniczo okolice Mielna. Charakterystyczny nadmorski las na Starych Wydmach sprzyja spacerom zarówno w upalne dni, jak i gdy pogoda nie pozwala na relaks na plaży. A rodzice z pewnością docenią infrastrukturę zabawową, która potrafi zająć na pewien czas zarówno starsze, jak i młodsze pociechy. A jak będziecie już w okolicach Mielna, warto wybrać się na chwilę nad Jemneński Nurt, czyli naturalną przetokę łączącą jezioro Jamno z Bałtykiem. Powstał w 1690 roku, kiedy to w wyniku sztormu została przerwana wąska mierzeja. Od końca XIX wieku miał formę częściowo uregulowanego, miejscami wzmocnionego drewnianą palisadą kanału. W 2013 udrożniono i pogłębiono przetokę oraz zbudowano wrota sztormowe ograniczające swobodny przepływ wody. Mają one za zadanie odcinać dopływ wód Bałtyku do jeziora Jamno, które powodowały jego duże zasolenie. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.